Ładnie. To wyglądało tak. O. Stanął na poprzek i tu w tym momencie i nie potrzebował na chleb. Nie musiał nas wywozić. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. No, trochę kawałeczek czasu nie byliśmy. Co nowego? Warsztat trzeba sprzątać. Trochę jest tutaj bałaganu. Będę sprzątał. Roboty tu jest na dobrych parę dni, żeby to posprzątać i ogarnąć, co tu jest na rozwalane. No, przybieram się, ale latem to nie było czasu, bo to remonty jakichś maszyn to i się zrobił totalny bałagan, że już niczego nie mogę znaleźć. Wiem, że mam, ale gdzie jest zakopane, to nie wiem. Nie wiem. Trzeba zrobić porządny wieszak, na którym będzie dużo mocnych haków, powiesić na ścianie i wtedy dopiero zacząć się za sprzątanie, żeby te najgrubsze jakieś narzędzia, najgrubsze rzeczy powieszać, bo inaczej nie dam rady, po prostu nie dam rady. Tak jak widać, remonty, potrzebne są różne rzeczy, drobne, grube, a wszystko się później odrzuca, wali się. No niestety. Ja już tu niczego nie mogę znaleźć, kompletnie niczego. Najbardziej mnie denerwują takie drobne jakieś sprawy, takie elektryczne, jakieś takie drobiazgi. Nie wiadomo, gdzie to wsadzić, gdzie, a to jest potrzebne nieraz. Gdzie to rzucić. Horror, ja to się mówię na takie rzeczy horror, bo ja nie lubię takich drobnych rzeczy robić. Po prostu nienawidzę. Liczy się gruby metal, gruba robota, a nie jakieś tam drobiazgi. To jest dobre dla elektryków, dla komputerowców, nie dla mnie. Blacha się zaczyna od 10, tak? Tak. No minimum od 6. Już 3 to już jest cienka blacha. A 10, 12, 16 to moja ulubiona grubość. Ktoś wymyślił takie noże z wymiennym ostrzem, które później wala się gdzieś. To jest wymienne ostrze od takich zamykanych noży. Gdzie to jest? Gdzieś to tu jest. Ojej. Zaraz coś trzeba zrobić. To jest jedna z moich pierwszych siekier. Został w niej tylko opiłek, służyła mi kilkadziesiąt lat. Ostrze było wstawione z resora, został z niego tylko opiłek. Naprawdę było dobra. I jeszcze to ostrze jest na nim. Nie ma szczerby, stal była bardzo dobra. Służyła mi kawał czasu. To jest jedna z moich pierwszych siekier. Ona ma ładnych kilkadziesiąt lat. Mam dwie następne. To jest siekiera saperska, typowo saperska, której też używałem kawał czasu. Do łupania się drewna też nadawała, bo była ciężka, obóz gruby. No wiadomo, trzeba osadzić. Robiona przez zakłady wojskowe. To jest typowa saperska siekiera. Ona tym się cechowała, że wbijało się nie od tyłu, tylko wbijało się od przodu. Toporzysko wbijało się tutaj. Musiało być klinowe, tak jak toporzysko do kilofa. I ono się musiało tym klinem tu zakleszczyć, no zaklinować. Dobre siekiery były. Używałem i też kawał czasu używałem nawet do łupania drewna, póki nie miałem lepszej siekiery, którą później odkułem. To jest siekiera robiona przez kowala. Dobrego kowala to robił teścia ojciec Józef. Była zrobiona z szyny kolejowej, to na pewno wiem. Tak wygląda. Niewiele z niej zostało, ale żeby ją uratować, to trzeba by było po prostu odciąć tutaj na fazę i wstawić kawałek resora, no bo tak już tego ostrza tu jest niewiele, prawda? Używana była, to była siekiera gospodarcza, do wszystkiego używana była kilkadziesiąt lat. Robiona była może tuż po wojnie, no to jest szmat czasu. Bo wiadomo, po wojnie nie było siekier do kupienia. Zakłady nie szły tak od razu, więc ludzie wyciągali jakieś po niemieckie siekiery, jakieś kowale po wsiach robili siekiery. No i wiem to, że o tej siekierze wiem, na pewno robił to
dziadek Józef, czyli ojciec mojego teścia. Józef miał na imię. Był bardzo dobrym kowalem. Gdzieś jest też młotek przez niego kuty do podkuwania koni. Ja ten młotek mam gdzieś w domu na strychu. Tam wiem, że on jest zachowany. Tak. Zamykamy. To jest siekiera też saperska. Ta wyciągnięta jest ze złomowiska. Widać, czas ją nadużył. Ciekawie była robiona. Leżała gdzieś w wilgotnym miejscu. Też ktoś po niej widać uderzał młotem, bo obuch ma przeciągnięty na jedną stronę, tak jak widać. Też saperska siekiera. Też trzeba było je osadzić. Biednie to wygląda. Tego ostrza jeszcze jest tutaj. O! Ma dźwięk, jakbym ją powiesił, no bo ja trzymam, jakbym ją powiesił, na pewno by dzwoniła ładnie. Powiesimy ją na trytetkę. Ładnie. A to jest siekierka polskiej powojennej produkcji, taka mała do robienia rozpałki. Tak. To też jest siekiera fabryczna. Obie są fabryczne siekiery powojenne. Też na pewno mają trochę lat. Ta jest dość dobra, tu jest dość dobra stal. Mogłem się oszukać. Nie widzę tutaj. Jest bite jakieś K. Ta lepiej dzwoni. Ta lepiej dzwoni siekiera. To lepsza stal jest niż tu. Ta ładnie dzwoni, też tu niewiele tego ostrza jest. Używana, była też używana, obuch ma trochę przeciągnięty, też należałoby te ostrze. O, jeszcze. Do okrzysywania jeszcze mogłaby być leciutka. Widać, stal tam jest możliwa. Jeszcze mam ciekawe siekiery. Akurat ta nie jest twarda. Nie jest twarda, tu się oszukałem. Ta akurat jest miękka, bo ona nie dzwoni. Niestety nie ma co się oszukiwać. Jeszcze mam ciekawe siekiery. Tą siekierę to kuli chłopaki z Dębowej Kuźni u mnie na moim palenisku. Zaczynamy. Jeden 1,6 kg. Taka, można powiedzieć, nawet by się nadawała do czesania, bo jest cieniutka. Przywiózł mi ją jeden fan, a że używał jej do łupania drewna, to widać, to porzysko mocno dostało, bo tu nie było osłonięte, prawda? I taka siekiera nie nadaje się do łupania, bo ona jest za cienka, stanowczo za cienka. Ona ma bardzo cienkie ostrze i ona się po prostu machnąć dobrze, ona się zakleszczyła, nie rozlupała, bo ma cienki obuch. To jest siekiera po prostu taka, można być gospodarcza, może być do okrzysywania, może być do czesania kloca, ale nie do lupania, bo jest zbyt cienka i zbyt lekka. Dla normalnego, silnego człowieka za lekka jest. I przede wszystkim jest za cienka. Ona jest tu bardzo cienka. Ona tu się zakleszczy, a nie rozłupie. Siekiera do łupania to musi być, tu grubsza znacznie musi być. Tą siekierę kuli u mnie na moim palenisku chłopaki z Dębowej Kuźni. Nawet się podpisali, ja tu się podpisałem do toporzysku. Romuald Rubinowicz, Dębowa Kuźnia. Podpisali się. No ładnie się postarali. Jest dobra pamiątka. Siekierka z Dębowej Kuźni. Do okrzysywania. No nie do łupania, bo to jest za lekka. No tu jest siekiera mojego projektu. Nabite jest na trzonie zaklinacz byków. Wierny mój projekt. Wierny. Naprawdę postarali się chłopaki. No i ona, o ile wiem, dobrze się sprzedaje i ludzie chwalą. Powiem wam ciekawostkę. Tutaj u mnie był chłopak z Przemyśla, był kilka tygodni temu. Wylicytował jedno z pierwszych
I jak przyjechał do mnie, to powiedział ciekawą rzecz, że on jest kolekcjonerem różnych siekier. I powiem wam, to nie są moje słowa, tylko jego słowa, że ta siekiera rąbie tak, jak żadna inna. Ma różne siekiery w swojej kolekcji, bo po prostu lubuje się w tym. I powiedział, że ta siekiera pana Romka rąbie najlepiej. Żadna tak nie ścina gałęzi, jak zaklinacz byków. No dziękuję, że ktoś mnie docenił. Dziękuję bardzo. Także tu nie ma jak tu się mówi, nie ma ściemy. Jeszcze pokażę wam. Siekiery są w drwalce, bo tamte są do osadzenia, a te, które są w pracy, no to one są tu. Muszą tu być. To nie ma inaczej. Tak, idziemy do światła. Jeszcze wyniosę. No, rosyjska siekiera ze szczękami. Nawet się nie chce wbijać z Kubana. Oj, 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 oj. To jest wynalazek. Nie idzie jej wbić tak, bo ona jest tak gruba. Cholera. To jest... To jest też siekiera stara, kuta przeze mnie, ostrze z resora. Ma ona lat, też kilkadziesiąt. Tak. To jest siekiera ta, którą widzieliście na wielu filmach. Do okrzysywania jest bardzo dobra. Tu jest siekiera gospodarcza, też stara jak świat, z lat 70. Tylko ja przekuwałem ostrze, bo ona była bardzo gruba już. Widać, że ostrze jest kute. Kułem, po prostu kułem ją i hartowałem. 2-kilowa siekiera. Bodajże kuta, przez jakieś polskie tam zakłady, już nie pamiętam gdzie ona była kuta, tu nie ma. Zniknął ten, jak to się mówi, punca zniknęła. Tam jakaś kuźnia ją robiła w Polsce. Wiem, że to jest siekiera fabryczna. Tu jest siekiera kuta przez kuźnię Osowiec. Taka typowa dla drwala do lasu. Dość ciężka, bo to jest siekiera 2-kilówka. No tu jest ta moja ciężka do łupania, która nie ma sobie równych według mojego pomysłu zrobiona. A ostrze jest kute z resora wagonowego. No i tu jest słynna radziecka siekiera. Słynna i niesłynna. Ze szczękami. Nie jest to zbyt dobre. Żeby je operować, to trzeba nadludzkiej siły użyć. Bo te szczęki potrafią się po prostu zablokować. Staną na poprzek i tu w tym momencie i niestety. Jakby to usunąć, jakby tam, no nie wiem, czy warto przerobić, czy warto tylko trzymać, żeby pokazać ludziom. Ja osobiście, jak jeżdżę po złomowiskach, to nieraz widziałem takie siekiery wyrzucone, tylko oczywiście bez toporzyska wyrzucone na złom, bo niestety ją się pracuje bardzo ciężko. Taką siekierę wbije, a takiej niestety nie wbije. Ciężko ją wbić, ciężko, po prostu ciężko. O widzicie, ona nie chce stanąć, nie chce stanąć. Taka o wiele lepiej ciągnie, bo ona ma ostrze, po prostu taka to się wbija świetnie. Proszę, stanie. Ta na prosto nie ma opcji takiej, żeby ona stanęła. Ona od razu wyskoczy. O. Cóż, to ostrze jest bardzo grube, króciutkie. Szczęka ją blokuje. Tyle o siekierach. Jeszcze mam jedną siekierę ciekawą. Także powiedziałem tyle, ale nie tyle. Tu jest siekierka bardzo ładna. To robił jakiś kowal w górach, góral. Nie znam go z imienia ani z nazwiska. Przywieźli mi górale ją fani. W Mrągowie robili remont dachu. Kiedyś pewnej niedzieli odwiedzili mnie. I przywieźli mi na pamiątkę tą siekierę. Powiedzieli, że to robił kowal góral, który jak ma ochotę, to zrobi parę siekier raz na parę lat. A jak nie ma ochoty, to choćby ktoś mu płacił nawet te duże pieniądze, nie ma siły, żeby go zmusić. Nie. Musi minąć parę lat. Jak przyjdzie mu natchnienie, on wtedy wstanie, pójdzie do kuźni, zrobi parę siekier i znowuż przez parę lat nie robi wcale. Ale naprawdę jest dobra. Cieniutka jest. Taka, no, dla majstrów na dachu. I tu nawet jego punca jest tu jakaś literka K jest nabita, tak. Jego punca, K. Może Kazik. Takie żłobienia ma i te K jest nabite, to jest jego punca. Naprawdę stal jest dobra, zrobiona jest bardzo ładnie, sprytnie. No, górale mówili, że dobra dla nich służyła dobrze, nawet oni po gwoździach rąbali.
Gdzieś przyczesać jakąś belkę, jakoś tam, jak ktoś mówi, zaczesać na dachu, coś podciąć, jak najbardziej zręczna. No ładna pamiątka, świetnie zrobiona. Tak jak mówiłem, jak ma ochotę robi, jak nie ma ochoty, to nie ma siły, żeby go zmusić. Za żadne pieniądze nie będzie robił. Koniec. Ma charakter chłopak. Tyle o siekierach. A, wszystkie. Jeszcze mam siekiery pamiątkowe, ale to trzeba by na strych iść. Wszystko. Jeszcze jakaś jedna jest. Przysłał mi Ofan, ale to jest siekiera tak ciekawie robiona, bo jest zawijany. Ciekawie była robiona. Nie był otwór kuty, rozkuwany wybijakiem, tylko po prostu obuch jest zawinięty i zaspawany. Tu widać. A taka sobie tam leciutka siekierka. Także mam tych siekier, jak ktoś mówi, jak wróbli w chruście. No i na końcu toporek zaklinacza. Toporek zaklinacza byków. Zrobiony jest wiernie, tak jak ta duża. Wszystko się zgadza, no tylko wiadomo. Duża jest, ma 2 razy większą masę bez mała. Bez mała, no 2 razy na pewno. Ta jest ciężejsza. To jest leciutka siekierka, toporek zaklinacza. Kiedyś jak nabierze mocy urzędowej, tak dla tego kowala górala, to wezmę się i te siekiery wszystkie posadzam, ponaaszczam, wygłaskam, wycackam i powieszę na ścianie. Ale to trzeba, to musi nabrać mocy urzędowej. Inaczej nie da się tego ugryźć. Czas, natchnienie musi przyjść. Czas i natchnienie. Teraz mam natchnienie. Rzucić się na kanapę i ręce za głowę zarzucić. Odpocząć. Tak. Patrzę, gdzie je poutykać. Muszę wieszak zrobić, coś, kurczę, bo tak to naprawdę jest. O, jest wieszak, można powiesić na ścianę. I coś też można powiesić, prawda? Kiedyś taki wieszak robiłem. No ja robiłem, to jest moja robota, oczywiście. Moja robota. Zrobimy ich parę, gdzieś tam po rodzinie poszła, ten akurat wrócił do mnie. O, jeszcze jest jedna siekiera. I to ciekawa. Tu jest dobra siekiera, naprawdę jest dobra. Puści pan. Ja ją rozszyfrowałem. To nie była siekiera fabryczna, nie ma puncy, tylko robił jakiś dobry kowal. Gdzieś miał dostęp do dobrej kuźni. Naprawdę materiał jest dobry. Ja ją oczyściłem, ona była cała zalepiona zaprawą. Gdzieś została wyciągnięta z gruzów, z zaprawy, gdzieś z jakiejś budowy, ale naprawdę stal jest dobra. Mam zamiar ją osadzić, bo naprawdę jest warta siekiera. Zrobiona jest na taki wzór siekiery gospodarczej, czyli do wszystkiego. Ale stal jest naprawdę super. No mam tam skarby, parę młotków ciekawych. O, ciekawy młotek z celownikiem, prawda? Nacięte ma tutaj, proszę zobaczyć. Ciekawy młoteczek, no nie? Można gwoździe wyrywać. Fajnie, taki leciutki do jakichś leciutkich robót. No i cóż jeszcze mam? Młotek ciesielski, tak? Na dachu. Do wyrywania gwoździ. Mam tu różne skarby, bo ja takich rzeczy starych nie wyrzucam. Grabki robione przez jakiegoś kowala z dobrej stali, też stare jak świat, proszę. Odkute z kawałka, może resora nawet, albo dobrej stali, bo widać, to jest odkute z jednego, prawda? Nie ma śladu zgrzewu, nie ma śladu spawu. Grabki i osada jest wykute z jednego kawałka stali. A kiedy się wezmę i spróbuję z resora takie coś zrobić. Dlatego trzymam to sobie na wzór. Jeszcze jedna rzecz ciekawa. Od maski wojskowej niemieckiej, pochłaniacz z maski gazowej, żołnierze Wehrmachtu mieli takie maski, a teść po wojnie, no jak to po wojnie było, znalazł to i używał to jako puszkę do smaru. Normalnie jeszcze jest tawot w środku. Proszę bardzo, jest tawot. I łyżka jest, proszę, jest tawot w zielonym kolorze. Jest tawot, jest. Ciągał mocarnie po okolicznych wsiach, mucił, miał motor spalinowy i używał to jako puszkę do smaru, jako pudełko do smaru. Do maski Pegasto Niemcy mieli. Takie skarby, wszystko. Zaczarowana skrzynia. To są koła zębate z lewara, który ma grubo ponad 100 lat, grubo. Nie potrafię tego określić, on może mieć lat 150. Może mieć spokojnie. Wyprodukowany był w zakładach Królewcu. To nosiło, przed wojną nosiło to nazwę
Kinsberg, bo to było na terenach. Obecnie to jest Kaliningrad. Ten lewar jest tu. Ciężkie bydle. Tu jest część jego skrzyni przekładniowej. Ważyło to troszeczkę, że tak powiem. Główna listwa. Tym się podnosiło stodoły do wymiany podwaliny. Tą łapą. To pracowało tutaj. Wiadomo. Jakby mi się udało go zregenerować, bo trzeba zrobić 2 tryby, bo na tym są zukoszone zęby. O, proszę bardzo. Raz, 2 i tutaj 2. Nawet tu są 3 zęby zukoszone. Raz, 2, 3. No i ten jest rozerwany. Ten jest rozerwany, po prostu ten strzelił. Siła była ogromna. To huknęło jak zdziała. Prostowałem tym ramy do pługa. Od pługa. No, tam w domu myśleli, że jakiś nie wypał, w warsztacie coś wybuchło. Przestraszyli się, bo huk był straszny. Na lewarze stało strzemie, lewar stał stopą na ramię pługa. U góry było takie założone strzemie z szyny kolejowej. Jak to strzeliło, to wszystko się rozleciało. Ta szyna spadła na posadzkę. Huk był okropny. To było dawno, dawno. Dawno to było, leży on, nie wywiozłem go na złom, bo mam do tego sentyment i mam zamiar ten tryb oddać gdzieś do zakładu, gdzie mi wytną. Zrobią tak, jak ma być. Tu są prowadnice listwy. One wszystkie też są. To było w ten sposób. Łapa była, oczywiście łapa szła do samego dołu. To wyglądało tak. Tu pracowały w tej planszy te tryby. Raz, 2, 3. Tu siedział ten główny na osi. Tu osadzony był i z niego był tryb, który ciągnął po prostu listwę do góry. To jest kawał lewara. Tu jest nabite Kinsberg, gdzieś 12 ton i gdzieś było nabite, jest 12 ton czytelne. Jest 12 ton. Ciężkie to było cholerstwo, ważyło 90 parę kilo, ale jak się postawiło pod podwalinę stodoły, to stodoła szła do góry. Tylko trochę korbo pokręcić. Samochód to zabawka dla takiego lewara. Jest pokrywa, jest, wszystko jest. Romek tego na zlom nie wywiózł. Nie potrzebował na chleb. Nie musiał na zlom wywozić. Bo niektórzy mówią tak, wywiozę na zlom, jak nie będę miał na chleb. No ja akurat na chleb miałem i musiałem na zlom wywozić. One są wymienne, trzeba będzie wytulejować, żeby tryb nie miał luzu. Tu jest prowadnica jeszcze też inna. Ona po prostu prowadziła listwę. To łatwo dojść, z której strony była założona. O. To jest korba, ale jest nieoryginalna. To nie jest oryginalna korba od niego. Ja korbę zrobię. No i to by było wszystko na dziś. Przymierzam się do tej pracy i na pewno to zrobię. Po kolei. Wszystko. Będę sprzątał w najbliższym czasie, bo jest straszny bałagan. Już jak mam problemy ze znalezieniem rzeczy, które mam, to już jest naprawdę problem. Miotła, łopata, tak. Jeszcze jedno. Trzeba kupę złomu wyrzucić, to jest też kupę złomu, który trzeba wyrzucić poza warsztat i wywieźć na złomowisko. Coś takie rzeczy są, które trzeba po prostu usunąć. No i wszystko na dziś. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Byk Ali.